Cześć! Targam za sobą drewnianą skrzynię, którą przetransportowałem na moją działkę budowlaną z mojej drugiej działki rekreacyjnej. No i jak się zapewne domyślacie, będę robił kompostownik. Skrzynia drewniana, jak widać, już nie pierwszej jakości, ale myślę, że idealnie nada się właśnie na kompostownik na tej mojej działce. Tak wygląda w środku, już troszkę przegniła, jednak to niczemu nie szkodzi, ponieważ właśnie o to chodzi, aby ten spodek miał kontakt z gruntem. Jest ona w cieniu, tutaj taka ładna brzoza mi rośnie, ona daje sporo cienia, więc cały kompost będzie mógł się tutaj tworzyć w miarę optymalnych warunkach. No dobrze. Zrobię sobie trochę więcej miejsca na tą skrzynię, wycinając taką pęcherzycę, która dosyć sporo mi się tutaj rozrosła. No i tą skrzynię będę chciał dosunąć do tej zielonej ściany z pęcherzycy. A te świeże gałązki sobie już rozdrobnię, wrzucę do kompostownika, no i będą one stanowiły pierwszą taką świeżą, zieloną warstwę tej kompostowej pryzmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja na tej działce nie mam zbyt wiele zielonego materiału, oprócz właśnie tej pęcherzycy, trawy, suchych gałęzi, no i liści. I wszystko to mam zamiar umieścić dzisiaj właściwie w tym kompostowniku. Zobaczymy, czy uda mi się go wypełnić aż po same brzegi. Muszę przyznać, że ta pęcherzyca się niesamowicie rozrasta. Być może pamiętacie jeden z moich filmów, na którym prezentowałem, jak obcinam właściwie do ziemi tą pęcherzycę. No a ona odrosła już w tej chwili ponad 3 metry. No i naprawdę jest co obcinać. No dobrze, to troszkę przestrzeni uwolniłem. No to teraz jak najbliżej tej zielonej ściany dosunę moją skrzynię, aby miała tutaj jak najwięcej cienia. Skrzynia jest wykonana z takich deseczek, więc jak możecie zaobserwować, kompost będzie miał jak oddychać. Czy od spodu, czy z boku, czy z góry. Naprawdę fajne rozwiązanie na kompostownik. Taka miejscówka wydaje się optymalna. Co sądzicie? Ja myślę, że jest w porządku. No to teraz pierwsza warstwa powędruje na dno kompostownika. Zostańcie ze mną do końca, pokażę Wam wszystkie warstwy, które zamierzam umieścić w tym kompostowniku. No dobrze, to wezmę kamerę. No i siup na dno. Jeszcze troszkę to tam potem wyrównam. No i przechodzę do kolejnej warstwy. Dno kompostownika już wypełnione, a na kompostownik czeka kolejna warstwa z tych oto suchych gałęzi. Gałęzie potnę na takie drobne odcinki, tak aby było to wszystko praktyczne, ponieważ w pewnym momencie nie mogłem się już przedostać tutaj między tymi gałęziami a ogrodzeniem po lewej stronie. No i zrobię sobie dzisiaj taki przecisk między właśnie warstwą gałęzi a płotkiem, tak żebym mógł się tam dostać nie tylko pieszo, ale na przykład staczką, która być może będzie mi potrzebna. No dobra, to ja sobie tutaj będę przycinał tą drobnicę, no i za chwilkę wrzucę kolejną warstwę do kompostownika. Taka warstwa, mam nadzieję, szybko się rozłoży i nada takiego próchniczego odczynu właśnie
stworzonemu kompostowi. No dobra, biorę znowu kamerę. No i siup. Druga warstwa już właściwie gotowa. Teraz znów ją wyrównam, aby było ładnie. Kolejna warstwa, którą wrzucę do kompostownika, to takie oto chwaściory, które rosną tutaj przy podmurówce. Sąsiad mnie też poprosił, abym w miarę regularnie wyrywał te chwasty, które rosnąc zaczepiają się o ten panel ogrodzeniowy, no a tego chcemy uniknąć. No to kolejna warstwa zielona z chwastów już gotowa. No i spójrzcie, już tak dużo przyciąłem tych suchych gałęzi, że mogę sobie swobodnie przejechać tutaj taczką. No i to, co tnę, mogę sobie również tutaj wrzucać na taczkę, no i potem przewozić do kompostownika. To miejsce jest mi również potrzebne, aby wykonać tutaj żywopłot, o którym też już kiedyś robiłem Wam filmik. No i około 60 cm od ogrodzenia jest właśnie potrzebne, aby posadzić tutaj młode, już przygotowane tujki, takie żółte. Widzieliście być może w jaki sposób je ukorzeniałem. Mam jeszcze dylemat, czy zasadzić je teraz na jesień, czy może dopiero na wiosnę. Będę jeszcze myślał. No dobra, już chyba dosyć tego cięcia, bo przyznam, że kompostownik mam już wypełniony. Zobaczcie, tak on wygląda. Jest tu kilka warstw. Zielona, potem suche gałęzie, potem trawa, no i znowu gałęzie. No a na koniec tak wszystko też przemieszałem. Także zobaczymy, jak to się będzie kompostowało, jak szybko się to będzie kompostowało, no i czy ta warstwa się obniży. No i jeszcze pokażę Wam, jak ładnie się tutaj zrobiło miejsce. Można sobie swobodnie przejść, przejechać taczką, także posadzić tuje. Sąsiad już zdążył mnie pochwalić za wykonaną pracę. Przejdę tutaj jeszcze może wyżej. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj trawa oddzielona od tej podmurówki. No i płotek z gałęzi jeszcze też nabrał na uroku. Tutaj mam jeszcze takie świerkowe belki, które jeszcze będę wykorzystywał do tymczasowego ogrodzenia od strony wschodniej. Wiaderka na wodę, chociaż już dawno nie padało. No i w sumie to wszystko. Dzięki śliczne za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć!